Serdecznie zapraszam do odcinka 14 playlisty Polska Bryza pod tytułem Unia, część 13. W poprzednim 13 odcinku opowiedziałem o dwóch zagorzałych zwolennikach Unii Brzeskiej. W tym odcinku przedstawię moje refleksje dotyczące władz świeckich i kościelnych. W historii, podobnie jak w polityce, przypadki nie istnieją. Zawsze konsekwencją pewnego wydarzenia jest wydarzenie kolejne. Dlatego też w tym odcinku i kolejnych spróbuję powiązać Unię Brzeską z wydarzeniami bardziej współczesnymi, dotyczącymi naszej aktualnej rzeczywistości. Jak wspomniałem, władza świecka zawsze dążyła do wpływu i kontroli nad władzą Kościoła, niezależnie od religii. Oficjalnie władza kościelna winna być apolityczna i zajmować się sprawami wyłącznie duchowymi. Niestety to tylko teoria, bo praktyka okazuje się być całkowicie odmienna. Władze Kościoła często ulegały i ulegają władzy świeckiej, chociaż są przypadki oporu na presję zewnętrzną. Powstaje pytanie, dlaczego władzy świeckiej lub jej sponsorom tak bardzo zależy na uzyskaniu kontroli nad Kościołem? Odpowiedź nasuwa się sama. Wierni stanowią ogromną rzeszę obywateli, zjednoczonych poprzez wspólnie wyznawaną religię. Jeżeli istnieje jedna religia w danym państwie, to ona ma największy wpływ na to, co się w nim dzieje. Władza świecka, czyli rząd, kontroluje i wpływa na obywateli między innymi poprzez rozmaite urzędy, aparat administracyjny, aparat represji czy akty prawne. Kościół natomiast wpływa na swoich wiernych głównie poprzez msze święte i kazania podczas nich głoszone. Rząd czasami nagradza orderami swoich pracowników czy zasłużonych dla rządu obywateli lub osobistości ze świata zewnętrznego, które dla przeciętnego obywatela nie mają większego znaczenia. Czy fakt otrzymania orderu pretenduje jego odbiorcę do stanięcia na piedestale, bycia podziwianym i czczonym, pomijając zasadność otrzymania tegoż odznaczenia? Jest to raczej wątpliwe, ale zupełnie inaczej wygląda sprawa, kiedy ktoś zostaje wyróżniony przez Kościół i zostaje błogosławionym lub nawet świętym. Jednakże sługa Boży może dostąpić tego zaszczytu dopiero po 5 latach od momentu śmierci. Natomiast rząd często obdarza orderami osoby żyjące. O przyznaniu Orderu Orła Białego decyduje prezydent, korzystając z pomocy swoich doradców. Ale w przypadku Kościoła sprawa ta jest dużo bardziej skomplikowana. Nie będę opisywał skomplikowanych procedur i warunków do spełnienia wymaganych od kandydata na błogosławionego czy świętego, ale wszelkie dokumenty przygotowuje Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych i przekazuje pisemną relację do Ojca Świętego. Na jej podstawie papież wydaje dekret o heroiczności cnót lub dekret o męczeństwie. Dekret ten mówi o zasługach sługi Bożego, przypomina jego życiorys, szczególną misję w Kościele oraz jego drogę do świętości. Istotna różnica pomiędzy błogosławionym a świętym polega na tym, że ten pierwszy może odbierać ograniczony kult publiczny w mieście, diecezji lub państwie, a za świętego modli się cały Kościół. Można też powiedzieć, że im więcej jest błogosławionych i świętych w danym kościele, tym większe ma on znaczenie, prestiż i możliwości oddziaływania na swoich wiernych. Jednakże z upływem czasu nadawanie orderów coraz mniej opiera się na prawdziwych zasługach czy czynach nagradzanego, ale często staje się narzędziem politycznym lub po prostu symbolem poparcia. Wydaje się również, że w niektórych przypadkach podobne zjawisko nie ominęło nawet Kościoła.
Obserwując naszą iluzoryczną rzeczywistość, zauważam podobnie jak niektórzy twórcy kanałów internetowych, że Kościół jest atakowany nie tylko zewnętrznie, ale również wewnętrznie. Oczywiście ataki na Kościół nie są żadną nowością. Wystarczy sięgnąć do historii Wielkiej Rewolucji Francuskiej z 1789 roku. Również powszechnie znane jest przenikanie struktur służb specjalnych, jak na przykład Urzędu Bezpieczeństwa za czasów PRL-u, tworzącego sieci agenturalne w strukturach rządzących Kościoła, czy agentów z organizacji ukraińskich nacjonalistów do cerkwi Kościoła grecko-katolickiego na obszarach Wołynia i Małopolski Wschodniej. Jest całkiem zrozumiałe, że szatan dążący do władzy nad światem musi zdobyć zarówno władzę materialną, jak i władzę duchową. Jednym słowem dąży do opanowania rządzących struktur władzy świeckiej, jak i kościelnej. Tak więc znajdziemy bez wątpienia ukrytych agentów szatana w obu instytucjach. Jednym z narzędzi oddziaływania i manipulacji mocy zła jest tworzenie wszelkiego rodzaju unii, głoszenie konieczności pojednania czy wybaczenia. Brak natomiast jakiejkolwiek refleksji, czy te twory spełnią pobożne oczekiwania sprawiedliwości, czynienia rzeczy dobrych, czy to w sferze materialnej, czy też duchowej. Zapomina się o znanych powszechnie powiedzeniach typu spółki zjadły jaskółki, czy z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu. Takim też przypadkiem była Unia Brzeska, w wyniku której powstał twór zwany Kościołem Unickim, który przyłączył się do Kościoła katolickiego, zachowując jednak swój ryt liturgiczny. Tak więc powstała nowa instytucja, łatwa do kontrolowania, posiadająca potężną moc sprawczą w aspekcie wpływania na wiernych. Doszło również do rozłamu w Kościele prawosławnym, co było zgodne z planem sług szatana i co realizowane jest również w naszej rzeczywistości. Czyż nie prostszym rozwiązaniem byłoby formalne umożliwienie zmiany wiary, bez narzucania tego siłą? Jaka była reakcja ludności prawosławnej na Unię Brzeską tuż po jej utworzeniu? O tym opowiem w następnym odcinku. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee 2, link pod filmem. Na tym zakończę odcinek 14, w którym przedstawiłem moje spostrzeżenia dotyczące władzy świeckiej i kościelnej. Serdecznie zapraszam do odcinka 15 pod tytułem Unia, część 14.